Dzisiaj chciałabym pokazać, jak zrobić bardzo proste ubranko dla psa na maszynie dziewiarskiej. W trakcie jego wykonywania nauczysz się, jak dodawać i gubić oczka, jak wykonać rzędy skrócone i wycięcie na szyję, a także jak zrobić sznurek i niezwijający się brzeg dzianiny. Mam na imię Joanna i zapraszam na filmik. Zanim zaczniesz dzierganie, przygotuj próbkę obliczeniową, aby ustalić, ile oczek i rzędów jest w 1 cm. Włóczka, którą dzisiaj użyję, ma 3,3 oczka i 4,8 rzęda w 1 cm. Ubranko będzie robione ściegiem gładkim, ale ścieg ten może być dowolnie zmieniony, tylko proszę pamiętaj, aby sprawdzić ponownie ilość oczek i rzędów w 1 cm dla nowego ściegu. Na zdjęciu pokazany jest schemat ubranka. Dzianie ubranka zacznę od strony ogona w kierunku głowy. Ubranko będzie zakładane przez głowę, nie ma w nim otworów na łapy, a obydwa jego boki połączone będą sznureczkiem przechodzącym pod brzuszkiem pieska. Przed rozpoczęciem planowania ubranka należy pobrać wymiary pieska. Pierwszy pomiar to długość wzdłuż grzbietu od szyi do nasady ogona. Drugi pomiar to obwód szyi. Następnie należy oszacować szerokość części łączących się z przodu pod szyją. Ostatni pomiar to obwód wokół brzuszka pieska. Po wykonaniu pomiarów przeliczę je na ilość oczek i rzędów w 1 cm, przyjmując, że są 3,3 oczka i 4,8 rzęda w 1 cm. Przeliczenia zacznę od pomiaru czwartego, od szerokości ubranka, które będzie pokrywało grzbiet pieska. Na tą część przeznaczę około 2/3 z całkowitego obwodu, to jest 23 cm. Pomnożę tą wielkość razy 3,3 oczka w 1 cm i wychodzi, że jest to 76 oczek. Następnie przeliczę, ile rzędów należy przerobić na długość ubranka. Wymiar pierwszy 30 cm mnożę razy 4,8 rzęda w 1 cm. Wynik to 144 rzędy do przerabienia od początku ubranka do szyi. Teraz przeliczę, ile oczek należy przeznaczyć na część, która będzie łączyła się z drugą taką samą częścią z przodu pieska pod szyją. Szerokość tej części to 6 cm, którą mnożę razy 3,3 oczka. Otrzymana wartość w zaokrągleniu to 20 oczek. Następne obliczenie związane jest z kształtowaniem linii szyi i ramion. Szerokość ubranka to 76 oczek. Na wycięcie na szyję przeznaczę około 1/3 tej wielkości, to jest 24 oczka. Po odjęciu tych oczek od 76 zostaną 52 oczka. Z tej wartości przeznaczone będzie 40 oczek na obydwie części przodu, po 20 oczek na każdą. Po odjęciu od 52 40 oczek zostanie 12 oczek na ukształtowanie ramion, po 6 na każde ramię. Na wycięcie na szyję przeznaczone są 24 oczka. Aby to wycięcie wyszło w kształcie litery U, podzielę najpierw 24 oczka na 3. Jedno z 8 oczek przeznaczone jest na pierwszy rząd dekoldu, a pozostałe 2/8 oczek będą zgubione na jego bokach. Teraz obliczę długość dekoldu tak, aby po jego zszyciu było wystarczająco miejsca na główkę pieska. Dekolt przed zszyciem będzie miał kształt litery U. W związku z tym na wielkość dekoldu będą składały się nie tylko szerokości oczek, ale także długości rzędów. Policzę najpierw długość, jaką uzyskam po zamknięciu 24 oczek przeznaczonych na dekolt. 24 oczka dzielę przez 3,3 oczka w centymetrze i wychodzi, że będzie to długość 7,2 cm. Całkowita długość dekoldu powinna być około 30 cm. Od tej wartości odejmuję 7,2 cm i otrzymuję wartość 22,8 cm. Dzielę ją na 2 i wychodzi, że jeden bok powinien mieć długość około 11,4 cm. Dla ułatwienia przyjmuję cyfrę 11. 11 cm mnożę razy 4,8 rzęda w 1 cm i wychodzi, że powinnam przerobić 48 rzędów, aby obwód dekoldu miał 30 cm długości. Dla sprawdzenia dodaję 11 dodać 11 plus 7,2 wychodzi prawie 30 cm. Gdyby po zakończeniu okazało się, że obwód ten jest za mały, proszę się nie martwić, tylko dorobić po parę dodatkowych rzędów po obu stronach. Po zakończeniu obliczeń zaczynam dzierganie ubranka. Ustawiam licznik maszyny na 0 i nabieram 34 oczka metodą podwójnej litery E i przerabiam 2 rzędy. Można wybrać dowolną metodę nabierania oczek,
Ja wybrałam ten sposób, ponieważ po nabraniu oczek otrzymam gotowe oczka. Aby tył ubranka wyglądał ładnie, zaokrąglę jego tylne rogi. Przeznaczę na tą część 36 rzędów, podczas których będę dodawała oczka po obu stronach, tak aby uzyskać wymagane 76 oczek na szerokość ubranka. Ilość oczek do dodania w tej części obliczyłam następująco. 34 oczka z 76 to oczka, które już nabrałam na igły. Tak więc po odjęciu od 76 oczek 34 wyszło, że do dodania pozostały 42 oczka. Cyfrę tę dzielę na 2 i wyszło, że jest po 21 oczek do dodania na obu stronach przez kolejne 36 rzędów. Zacznę od dodania po 3 oczka w co drugim rzędzie po obu stronach 2 razy. Oczka dodaję metodą podwójnej litery E. Po zakończeniu na liczniku powinno być 6 rzędów i 42 oczka na płycie. Od teraz jest jeszcze po 15 oczek do dodania po obu stronach, aby otrzymać wymaganą liczbę 76 oczek. Dla ułatwienia zaznaczę na płycie maszyny ostatnią igłę, na której powinnam zakończyć dodawanie oczek. Dodam najpierw 14 oczek w co drugim rzędzie po obu stronach robótki, aż będzie po 37 oczek po obu stronach zera i 32 przerobione rzędy na liczniku. Po zakończeniu dodawania oczek w tej części brzegu powstanie niezwijająca się krawędź przypominająca sznurek. Za pomocą transfera z 2 oczkami przenoszę 2 ostatnie oczka o jedno miejsce w prawo, a na pustą trzecią igłę nawlekam wątek oczka z niższego rzędu. Przerabiam jeden rząd i powtarzam te same czynności z tą różnicą, że oczka przenoszę w lewą stronę. Wózek powinien teraz być po prawej stronie. Przerabiam kolejne 4 rzędy bez dodawania oczek, a następnie dodaję tylko po jednym oczku po obu stronach. Wózek jest ponownie po prawej stronie, 76 oczek na płycie maszyny i przerobione 38 rzędów. Od teraz do przerobienia jest kolejne 106 rzędów bez dodawania oczek. Gdy na liczniku są przerobione 144 rzędy i wózek jest po prawej stronie, zaczynam kształtowanie dekoldu. Na zdjęciu są pokazane obliczenia dla tej części ubranka. Przed rozpoczęciem zmieniam ustawienia maszyny na dzianie rzędów skróconych. Obydwie dźwignie Russella przesuwam na rzymską 1, a w maszynach Brother przesuń dźwignię z litery N na literę H. Następnie połowę igieł po przeciwnej stronie do wózka, na filmiku igły po lewej stronie, wysuń do przodu do pozycji wstrzymania. Do końca tej części zgubimy 6 oczek na ramię i 12 oczek na ukształtowanie połowy linii dekoldu. Oczka na ramię będą gubione co 6 rzędów po jednym oczku, a oczka na dekolt po zamknięciu pierwszych 7 oczek również będą gubione po jednym oczku co 6 rzędów. Zaczynam od zgubienia pierwszego oczka na ramię.
Przy pomocy transfera z 2 oczkami przenoszę ostatnie 2 oczka z prawej strony o jedno miejsce w lewo, tak aby na drugiej igle były 2 oczka, a ostatnią pustą igłę przesuwam do tyłu do pozycji A. Przerabiam jeden rząd, a gdy wózek jest po lewej stronie, zamykam pierwsze 4 oczka dekoldu. Przerabiam 2 rzędy, wózek jest ponownie po lewej stronie i zamykam 2 oczka dekoldu. Przerabiam kolejne 2 rzędy. Zamykam jedno oczko na dekolt. Przerabiam jeden rząd i gubię jedno oczko na ramię, a następnie przerabiam 3 rzędy. Od teraz będę zamykała jedno oczko na dekolt i ramię, co 6 rzędów, aż zostanie 20 oczek. Po zakończeniu zamykam wszystkie 20 oczek metodą łańcuszkową. Na zdjęciu widoczna jest zakończona lewa strona ubranka z fragmentem ubranka, który później po połączeniu z prawą stroną będzie widoczny z przodu. Pora na drugą stronę ubranka. Wózek jest po lewej stronie. Zmieniam ustawienia maszyny na dzianie gładkie i przy użyciu transfera przesuwam ostatnie 3 igły do pozycji pracy. Podobnie jak poprzednio gubię jedno oczko na ramię, przenosząc 2 ostatnie oczka o jedno miejsce w prawo, a ostatnią pustą igłę wysuwam do tyłu do pozycji A. Przerabiam jeden rząd. Podczas przesuwania wózka wszystkie igły powinny przesunąć się do pozycji pracy. Następnie zamykam pierwsze 4 oczka na pierwszy rząd dekoldu. Kształtowanie dekoldu jest teraz po prawej stronie robótki, a ramienia po lewej. Przerabiam 2 rzędy, a następnie zamykam kolejne 2 oczka od strony dekoldu. Powtarzam odejmowanie oczek na dekolt i ramię w tej samej kolejności jak poprzednio, aż zostanie 20 oczek. Po zakończeniu zamykam pozostałe 20 oczek i główna część ubranka jest gotowa.
Pokażę teraz, jak wykończyć ubranko, aby jego brzegi się nie zwijały i ubranko nie przesuwało się na piesku. Zacznę od tyłu ubranka, do którego dorobię sznureczek. Zanim zacznę, zmienię ustawienia maszyny na dzianie okrężne, przesuwając wskaźnik ściegu z O na C i lewą dźwignię Russella na rzymską 1. Zmniejszę również wielkość oczek o 2 numery. W maszynach typu Brother wciśnij obydwa przyciski Part. Aby powstający brzeg nie miał dodatkowych wypustek, zamiast nabierać nowe oczka na zrobienie sznureczka, użyję oczka z brzegu ubranka. Trzymając robótkę za prawy dolny róg lewą stroną do siebie, nabieram 3 kolejne oczka w miejscu, gdzie zaczęłam wcześniej dodawać oczka. Następnie przerabiam 2 rzędy. Podczas pierwszego przejazdu wózka oczka zostaną przerobione, a podczas drugiego wózek przejdzie tylko z jednej na drugą stronę bez przerabiania oczek. Następnie nabieram na transfer kolejne oczko, nawlekam je na 3. igłę i ponownie przerabiam 2 rzędy. Nawlekam kolejne oczko na 3. igłę i przerabiam 2 rzędy. Powtarzam te czynności, aż wszystkie oczka z tej części będą przerobione. Po zakończeniu koniec włóczki nawlekam na grubą igłę i nawlekam na nią wszystkie 3 oczka, które mocno ściągam i zawiązuję. Tym samym sposobem można również wykończyć obydwa boki ubranka, z tą różnicą, że dziergając sznureczek wzdłuż pionowych boków należy nawlekać 3 z 4 kolejnych oczek, aby nie powstała falbanka. Tak się stało z użytą przeze mnie włóczką, dlatego zastosowałam inne wykończenie brzegu. Jednym z elementów tego wykończenia jest warkocz 1/2. Trzymając robótkę lewą stroną do siebie, nawlekam 5 kolejnych oczek po prawej stronie robótki, zaczynając od oczka, które jest zaraz po oczku, które było dodane ostatnie. Aby powstający brzeg wyglądał ładniej, nawlekam na igłę oczko wewnętrzną jego stroną. A następnie przerabiam 2 rzędy. Od teraz co 2 rzędy będę nawlekać na 5. igłę co drugie oczko jego wewnętrzną stroną. Następnie przy pomocy transfera z 1 i 2 oczkami zrobię warkocz 1/2 wzdłuż przerabianej krawędzi. Używając pojedynczy transfer przenoszę na niego oczko ze środkowej igły, a następnie przenoszę na transfer podwójny igłę pierwszą i drugą. Oczko z pojedynczego transfera nawlekam na igłę pierwszą, a 2 oczka z transfera podwójnego przekładam nad pierwszym oczkiem i nawlekam je na igłę drugą i trzecią. Następnie przerabiam 2 rzędy. Te same czynności powtarzam co 2 przerobione rzędy, pamiętając, aby za każdym razem nawlec oczko jego wewnętrzną stroną. Po przerobieniu dowolnej ilości rzędów, np. 10, zdejmuję oczko z 4. igły, pruję je i przy pomocy transfera z haczykiem przerabiam je ręcznie do góry, tak aby powstało nowe prawe oczko zamiast lewego. Dzięki tej przeróbce brzeg będzie wyglądał ładniej. Powtarzam nabieranie oczka i przekładanie warkocza co 2 rzędy, a także zamianę lewego oczka na prawe do końca brzegu robótki. Po zakończeniu brzegu z jednej strony ubranka powtórzę taki sam brzeg po drugiej stronie robótki. Aby brzeg wyglądał tak samo, nawlekanie oczek zaczynam od lewego dołu i powtarzam te same czynności z tą różnicą, że układ oczek będzie teraz lustrzanym odbiciem poprzedniego układu oczek. Wózek jest po lewej stronie. Nawlekam na igły 5 kolejnych oczek z lewej strony robótki, pamiętając, aby nawlekać oczka ich wewnętrzną stroną. Po nawleczeniu oczek przerabiam 2 rzędy. Podczas przenoszenia oczek po tej stronie robótki wózek powinien być po lewej stronie. Nawlekam kolejne drugie oczko na igłę po prawej stronie. Następnie przenoszę środkowe oczko na pojedynczy transfer, a 2 kolejne oczka z lewej na drugi transfer z 2 oczkami.
Oczko z transfera z jednym oczkiem nawlekam na ostatnią igłę po lewej, a 2 oczka z drugiego transfera krzyżuję nad pojedynczym oczkiem i nawlekam je na igłę trzecią i czwartą. Przerabiam 2 rzędy. Po przerobieniu paru rzędów zdejmuję oczko z drugiej igły, pruję je do oczka, które wcześniej było przerobione i przy użyciu transfera z haczykiem przerabiam je do góry, aby powstały oczka prawe. Powtarzam te same czynności, aż przerobię cały brzeg. Wtedy zamykam oczka w ten sam sposób, w jaki wcześniej zamknęłam 20 oczek na przednią część. Kolejnym elementem ubranka jest sznureczek, który będzie łączył 2 boczne krawędzie i będzie przechodził pod brzuszkiem pieska. Długość tego sznureczka można ustalić po zrobieniu głównej części, aby nie wyszedł on ani za długi, ani za krótki. Przed rozpoczęciem zmień ustawienia maszyny na takie, jak przy robieniu sznureczka wzdłuż końca ubranka. Na jego zrobieniu użyję 4 igły. Trzymając robótkę mniej więcej w połowie, lewą stroną do siebie, nawlecz 4 kolejne oczka na 4 igły i przerób niezbędną ilość rzędów, aby otrzymać właściwą długość sznureczka. Na około 1,5 cm przed końcem sznureczka dobrze byłoby zrobić małą dziurkę na guzik. W związku z tym przeniosę 2 środkowe oczka na pierwszą i czwartą igłę, a puste igły chwilowo przesunę do tyłu do pozycji A. Przerabiam 2 rzędy, a następnie przesuwam z powrotem środkowe igły do przodu do pozycji pracującej, po czym przerabiam kolejne 4 rzędy. Po zakończeniu włóczkę nawlekam na grubą igłę, nawlekam na nią wszystkie 4 oczka, ściągam je, a włóczkę zawiązuję. I ubranko jest gotowe. Dziękuję za wytrwanie do końca. Mam nadzieję, że przedstawiony projekt Ci się spodobał i z niego skorzystasz. Jak zawsze proszę o pytania i komentarze, a także o polubienia, jeśli filmik Ci się podobał. Zachęcam też do subskrypcji, aby być na bieżąco z nowymi filmikami.